Godzina 4 nad ranem, a ja lecę na wieloryby, na spotkanie. Mieli na mnie czekać w hotelu, ale okazało się, że pies z kulawą nogą nie czekał, więc jakieś psy szczekały, musiałem jeszcze wyszedłem z tego i idę na to miejsce. Tak to wygląda, jakie krzesła są, na których ludzie czekają. To jest pierwsza osoba. Tutaj trzeba się zarejestrować i zobaczcie, a tu jest do briefingu miejsce. Tutaj czekamy, żeby w kolejce, żeby zapłacić. Jest około, nie wiem, 5 rano. Ale potem daje się ten bilet, zapłatę i dostaje się numer priorytetyzacji. Chodzimy na łódkę. Te łódki są takie, jak widzicie tutaj. Pierdziela tą łodzią na lewo i na prawo. Chodzimy na pokład. Jedziemy na łodzi. No i płyniemy. Trochę niezorganizowane to wszystko było, tak na zasadzie takiej, że tam staliśmy gdzieś na przykład 40 minut, żeby kupić bilety, potem jakieś grupy nam dawali priorytetowe. No ale w efekcie ja teraz tutaj jestem, nie mam maski, ale się okazuje, że oni mają te maski tutaj na dole. No i słuchajcie, płyniemy, jedną z pierwszych grup. Wchodzi słońce. Mam nadzieję, że zaraz będzie jaśniej. I zobaczymy płetwale błękitne. Chyba to się nazywa płetwal błękitny, nazywają to whale shark. Chyba to jest płetwal błękitny. A normal size. Tam są wieloryby i przypłyną tutaj. Okay, you down? Yeah, good sharp. Coming, good sharp. Okay. Okay, go down. No to hop. Go. Slowly, slowly. Oh, yeah. Widzieliście, jaki przypłynął? Tuż na mnie.
mega blisko. Te rekiny wielkie są. Że zaraz miałem taką sytuację, że płyną prosto na mnie. Pół godziny jest takiego pływania. Chyba dopiłem. To są emocje. Ale mega wygląda ten rekin. Jeszcze ta wieloryb. Robi wrażenie potężne. Są spore fale, ale mega to wygląda. Wielkie rekiny, wielorybie. Kończymy. 30 minut minęło jak zbicz strzelił, jak pstryknięcie palcami. Nie no super, no, powiem wam, że wrażenia są mega. Te rekiny pływają tuż obok. Na chłopaka płynął jednego, to po prostu tak spanikował z paszczą otwartą, że zaczął kopać w jego stronę, w ogóle wierzgać tak na jakimś filmie. No wracamy. Pół godziny. Zobaczcie ile tutaj ludzi. Tutaj jest ta przystań. Fajnie było? Polaków spotkałem. Czwórka. W ogóle dużo Polaków, jest sporo Polaków. Widzę jakieś tipy takie na bieżąco. To tak, po pierwsze, ja użyłem taką rękamiczkę i tylko 500, właściwie 600 tych pesos, bo wszystko moknie na łódce. Woda jest w łódce, dostaje się do łódki. Druga rzecz, koszulka do pływania. Nie ma miejsca na przybranie. Wszyscy od razu już się stawiają w stroju do nurkowania, do pływania. Trzecia rzecz, pakowanie na telefon, wodoodporne. Jeżeli nie weźmiecie spoko, 150 peso kosztuje na miejscu do kupienia. 100 jest takie gorszej jakości, 150 lepszej jakości. Także 15 zł wydaje mi się, że spoko, możecie kupić. Klapki albo buty do chodzenia po skałach, bo tutaj zobaczcie, przypłynęliśmy, są takie kamienie, no, obrośnięte, więc ja wychodzę. Powiem wam, że mój hotel jest 3 minuty przy tym miejscu. Wziąłem hotel, który się nazywa Aloha. W sumie spoko, bo teraz pójdę pod prysznic i się wykąpię. Yes, there was a lot of them. Yeah, you have to watch out though. They are swimming in front, right towards you. Yeah. It's amazing. Yeah, it's very good.
Wow. Ludzie się pytają. 500 tych peso to kosztuje. Ale tu kolejka teraz. You guys are waiting in line? What time you guys came in? 10 minutes ago. Zobaczcie, ta kolejka, która tutaj była parę osób, to teraz jest tutaj, zawija w tamtą stronę i wraca. Można tam za 7000 peso wykupić sobie wycieczkę z Cebu. Wstaje się wtedy chyba o 12 w nocy, jedzie tutaj przez całą noc i a można po prostu za 300 peso autobusem przyjechać i wziąć sobie hotel tutaj przy tym i po prostu w tym hotelu zanocować. I tak to zrobić, jak ja zrobiłem. I to w sumie kosztuje 800 peso, nie? No i jedzenie tutaj jest w porządku, miejsce też w porządku. Hotel Aloha w ogóle mega pozytywny, właścicielki super. Śpiewałem wczoraj z nimi karaoke, zaprosiły mnie i śpiewaliśmy karaoke jeszcze, także mega pozytywnie. O, magnes sobie ogarnę, a to potem. Magnesy są, soki, także evening, także good morning. O, takie zobaczcie paki sobie możecie wziąć. To jest spoko. How much is this one? 230. 230 możecie sobie takie torby wkupić. Warto to ogarnąć, bo ja mam reklamówkę taką i jest wszystko mokre. Ale podzielę się jeszcze z wami emocjami pozytywnymi, bo powiem wam, że no mega atrakcja. Oni karmią te wieloryby, te rekiny wielorybie i one przypływają tak blisko, że po prostu jest to naprawdę przeżycie po prostu mega, które w pięty idzie mocne. Ja pierwszy raz pływałem z taką rybą, są mniejsze, ale są też większe. Jeden, który był ogromny, mógł spokojnie połknąć człowieka, taką paszczę miał. Chyba go nagrałem, ale była taka sytuacja, że chłopak normalnie na jego drodze, trzeba schodzić im z drogi, znaczy spływać z drogi, bo chłopak był na drodze i po prostu otworzył paczkę, płynął prosto na niego, ten zaczął panikować, kopać, wierzgać nogami, tak się odpychać od niego, gdzieś tam udało mu się zwiać, natomiast on kłapie tą płaszczą, ale no nie mają zębów w ogóle, nie można ich dotykać. Chciałem to zrobić, bardzo chciałem to zrobić i udało mi się. Jestem mega zadowolony z siebie. Jechałem tyle czasu, żeby zrobić coś ekstra i udało się. A teraz muszę jakieś śniadanie ogarnąć. O, a tu jest hotel. Jeszcze może wam pokażę, jak hotel wygląda. Hotel wygląda tak. Tam jest recepcja, tu jest kuchnia, a tu są pokoje. I to jest właściwie wszystko. I tu jest morze. Tu jest morze, a tam się whale shark płynie. Were you able to see any whale sharks? A tutaj jest plaża. A ja wam jeszcze pokażę, jaki pokój jest. Pokój wygląda, słuchajcie, tak. Jest niezły rozgardiaż, także z góry przepraszam, ale tak wygląda pokój. Tylko taki. Łazienka też wam pokażę. Jest tutaj. No, to nie oczekujcie luksusów, nie jest. Poza tym jest o, tutaj jest prysznic, tutaj jest toaleta i spłuczka do toalety i umywalka. Ale podstawowe rzeczy są, woda działa, ciepła, także spoko. Naprawdę nie ma co marudzić i narzekać, bo lokalizacja jest po prostu mega rewelacyjna. A tak wygląda to miasto za dnia. Oslo. To jest mega, kurczę. Pork silong, te śniadania są naprawdę dobre. Niezdrowe, ale dobre. O, także zobaczcie, tu jest ten hotel, a tu jest nurkowanie na wieloryby. No i oprócz tego są jakieś tutaj... O, w tym hotelu miałem też być, ale w sumie zdecydowałem się na tamten. Bo tutaj przeczytałem w opiniach, że właściciele tam nie mili są. No i tak, muszę zjeść śniadanie, słuchajcie, jest godzina 7:13. Zjem sobie tutaj śniadanie takie po filipińsku. Hello. It's okay.
To przeciw muchom takie lata. O. Filipino food. Filipino food, right? Okay, sir. Okay. I want to have this one. Okay. Try this one. Okay. I want to try a couple of things. This one, Billy. What is this? Pork Billy. Pork belly. What else, Oh, sir? this one. Bangon. You can choose, sir. And this one is pork belly. Pork Pork tocino. tocino. Wezmę sobie, to jest chorizo. Okay. Zamówiłem sobie mnóstwo rzeczy, żeby spróbować. There's, sir. There's this side, sir. I czosnkowy ryż. Już mogę wam od razu powiedzieć, co jest moim faworytem. Moim faworytem jest zdecydowanie corned beef. Jest wołowina szarpana z taką cebulą podsmażana. Zdecydowanie mega. Chorizo. Słodkie. Wszystko jest spoko. A boczek jest zrobiony w takiej słodkiej marynacie. Jest bardzo delikatny. I trochę jak w japońskiej restauracji dostaniecie. Bardzo, bardzo dobre śniadanie mistrzów. Nie może być tomatowsko konat bez kokonata. Taki ten i mangostiny sobie wezmę jeszcze. Mangostiny to jest taki owoc tutaj, który jest popularny w Azji. 50 za kokosa. A tutaj zapłaciłem, słuchajcie, 990 za te rzeczy. Poprosiłem, żeby mi trochę dali trochę każdej rzeczy, a oni mi policzyli normalnie, jakbym zamówił cały posiłek. Także trochę im powiedziałem, że trochę chyba im się coś pomyliło. No, zapłaciłem, ale tak 100 zł za takie jedzenie to takie troszeczkę słabe, nie? Opuszczam hotel Aloha, za mną piękna plaża, a ja jadę do Dumaguete, do szkoły nurkowej swojej. Muszę się tam jakoś dostać, podobno mogę złapać autobus przy ulicy i po prostu tam pojechać, więc tam też się udaje.